Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób podziela moją pasję w malarstwie. Nie zapominajcie kliknąć subskrybuj oraz dzwoneczek. Dzięki temu będziecie mieć dostarczane informacje o każdym nowym pojawiającym się filmie. Jeśli natomiast chcecie zostać moim patronem, będziecie dostawać często nowe filmy dotyczące szkolenia z malarstwa. Wystarczy rozwinąć opis na dole każdego filmu i wejść w program Patreon. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Namalujemy dzisiaj obraz przedstawiający irysy. Piękne kwiaty na bardzo ciekawym, abstrakcyjnym tle. I tutaj niespodzianka. Użyjemy trochę nowych technik. Po pierwsze, namalujemy oczywiście farbami akrylowymi. Będziemy pracować, namalujemy ciekawe tło szerokim pędzlem, a następnie użyjemy bardzo ciekawego materiału do malowania, a mianowicie takich akrylowych spray. One nam bardzo ciekawy efekt dadzą w tle i bardzo będzie to taka praca szybka i efektywna. Zabieramy się do pracy. Tło namalujemy w kolorystyce na razie takiej jasnej. Użyję nieco fleszu, troszeczkę błękitu paryskiego. Oczywiście dodamy sobie również bieli do tego tła. Odrobinę żółci, żeby ocieplić również pewne miejsca. Trochę wody na początek, jak zwykle. Nasze płótno musi być dobrze zamalowane. Ta żółć będzie bardzo ładnie, ciekawie kontrastowała nam później z fioletem, który również pojawi się w irysach. Biel. I zielenie na dole, połączone z błękitem paryskim, dadzą nam taką głębię tutaj, zobaczcie, szczególnie na dole. One się też bardzo ładnie będą łączyć tam z tą naszą zielenią. Wejdą w reakcję z żółcią, właśnie tworząc różne odcienie zieleni. Dobrze, teraz nieco rozmyję całe moje tło gąbką. Może to być jakaś szersza gąbka, albo nawet taki zwykły zmywaczek. I teraz pododajemy troszeczkę spray, które zmienią troszeczkę nam cały nasz obraz. Zobaczcie, one zostawiają również takie bardzo ciekawe kropki, które również będą nam tutaj uatrakcyjniały całość. Dodamy jeszcze sobie fioletu. Sprawimy troszeczkę takie wrażenie deszczyku. To taka szybka technika puentylizmu, który składa się z małych, drobnych kropeczek. Efekt będzie naprawdę bardzo szybki. Dodamy również troszeczkę różu,
który też bardzo ładnie będzie współgrał z tymi fioletami. Popatrzcie, jak on szybciutko będzie ocieplał nasze tło. W miejscach, gdzie pojawiła się żółć, on będzie tutaj wchodził w reakcję w takie niemalże pomarańcze. Dobrze. Pamiętamy o tym, żeby mieć zawsze pod ręką szmatkę bawełnianą, żeby dobrze móc umyć pędzel. I na takim mokrym właśnie tle będziemy malować nasze kwiaty. Technika wachlarzykowa, która będzie polegała na tym, aby na jednym pędzlu pojawiło się kilka kolorów. Przygotowałam sobie na palecie biel, fiolet, błękit paryski oraz róż. Chciałabym właśnie takie kolory móc zastosować w moich irysach. Pobieram całkiem sporo farby na pędzel i sprawdzam, jak się prezentuje ta farba tutaj na mojej palecie. Pędzel wygląda w taki sposób. Kolory muszą być naprawdę czyste, żeby wyszedł ciekawy efekt. Przykładam pędzel na płasko. I delikatnymi teraz ruchami spowoduję właśnie taką techniką wachlarzykową namalowanie w bardzo ciekawy sposób płatków. Kwiaty będą dosyć duże, więc mogę sobie pozwolić właśnie na wykorzystanie szerokiego pędzla. Zaczynam zawsze od tych liści, które są na zewnątrz, na końcu, ponieważ na nich pojawią się następne. Farba wchodzi mi jeszcze bardzo ciekawie w reakcję z tym, co dzieje się tutaj pod spodem. Teraz przecieram pędzel, aby cały czas był czysty. I pobieram kolejną partię farby. Teraz na tym płatku, który już mi się pojawił, namaluję następne. W taki jednak sposób, aby od góry zawsze było jaśniej. Wówczas uzyskuję bardzo łagodny, taki ciekawy, nowy płatek z jasnym brzegiem, który się będzie bardzo ładnie oddzielał od poprzedniego. Dobrze, teraz pozostały mi płatki boczne. Dokładnie w ten sam sposób będę je malowała, tylko teraz muszę oczywiście sobie w odpowiednim kierunku wymanewrować je tak, aby wyglądały na naturalnie spływające. Z jednej strony i teraz z drugiej strony muszę pobrać te same kolory na pędzel. Popatrzcie, połączę sobie ciemnym kolorem przez środek, a płatek pójdzie mi w dół. Bardzo ciekawa technika, bardzo efektowna. Farby cały czas muszą być naprawdę czyste na pędzlu. I o tym musimy pamiętać. Wykorzystuję cały czas farbę, która spływa pod spodem. Ona mi jeszcze dodatkowo wprowadza taki bardzo ciekawy kolor. I to samo zrobimy z drugiej strony. W ten sposób kwiaty kolorystycznie idealnie zaczynają się łączyć z tłem. Pobiorę teraz odrobinę czerni i zieleni do tego, co już mam i postaram się w ten sam sposób zrobić taki środeczek bardzo charakterystyczny dla właśnie tych kwiatów. Pociągając prostą kreską, tworzę również liście. Farba, która jest pod spodem, cały czas mi pięknie, popatrzcie, ingeruje w to, co robię.
czyli łączę sobie zarówno podkład w bardzo ciekawy, szybki, energiczny sposób z tym, co zaczynam malować od dołu. Maczam pędzel, staram się, aby był czysty i to samo powtórzę tutaj z drugim kwiatem. Czyli znowu podobna, analogiczna sytuacja. Na pędzlu pojawiają mi się różne odcienie i zaczynam pracę. Pierwszy płatek. Pomimo tego, że kolorystyka na pędzlu jest biało-fioletowa, zwróćcie uwagę, że przez to, że podkład pod spodem jest jeszcze mokry, tworzą mi się zupełnie jeszcze nowe odcienie, idealnie pasujące do tła. I boczne płateczki w taki sam sposób zrobimy. Z drugiej strony pobrałam odwrotnie farbę, tak abym mogła manewrować również po lewej. I jeszcze odrobinkę rozjaśnienia. I mamy w ten sposób namalowany drugi kwiat. Środeczek pociągniemy w podobny sposób, analogicznie jak miało to miejsce w kwiatuszku nieco wyżej. Delikatnie, cieniutko i to samo pojawi się z listkami, które mogą przechodzić przecież również przez kwiaty. Liście od dołu niech będą nieco grubsze, a ku górze będą się zawężały. Zrobimy jeszcze małe pączki nieco mniejszym pędzlem. W podobny sposób. I z drugiej strony to samo. Pokazuję Wam właśnie technikę, która bardzo dobrze wykorzystuje mokre jeszcze podkłady, tak aby połączyć obraz pięknie w całość. Wystarczy przejechać delikatnie poparcie pędzlem po tym, co dzieje się na dole, a uzyskujemy całą przepiękną gamę nowych kolorów. No i kochani, w ten sposób w bardzo szybkim czasie bardzo efektowny obraz został właśnie namalowany. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne filmy.